Dzisiaj zapraszam na bardzo łatwe pisanki, za to w stylu romantycznym. Całość pomysłu można robić z dzieckiem, natomiast element romantyczny musi dołożyć mama. Dodanie falbanki nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, ale jak zobaczycie, w jaki sposób to zrobiłam, to lepiej, żeby falbanką zajęła się mama. Babcia, tata albo dziadek także mogą być, bo przecież w wieku nikogo nie dyskryminujemy. Jeżeli pisanki w stylu romantiko Wam się podobają, to zabieramy się do roboty. Użyłam jajek styropianowych wielkość 7 cm, pojemniczka z serduszkiem oraz do ozdoby 2 kółeczek. Jeżeli pomysł z kółeczkami Wam się podoba, to można użyć 4, średnica 5 cm. Jajka styropianowe nigdy nie są idealne. Nasze w sklepie Inspirello są z włoskiego gęstego styropianu, ale i tak trzeba je przed ozdabianiem oszlifować papierem ściernym. Nabijam na patyczek do szaszłyków, maluję na biało, kółeczka także maluję na biało i to wszystko sobie schnie. Serwetki wielkość tradycyjna i koktajlowa, czyli 33 na 33 oraz 25 na 25 cm. Według mnie wzory z tej mniejszej, czyli z wersji koktajlowej na jajeczko 7 cm pasują lepiej, ale zdecydujcie sami. Tło na serwetkach jest białe, jajka są pomalowane białą farbą, więc po prostu wycinam i przyklejam. A to jest porównanie tego samego wzoru z małej i dużej serwetki. A to jest świetna rzecz, nazywa się gąbka szlifierska i suche jajeczka jeszcze raz tą gąbką delikatnie przeszlifowuję. Wycięte wzory do jajek przyklejam klejem do deku. Po prostu wzór przykładam i smaruję klejem wyłącznie od góry. W tym wypadku tylko po jednym niewielkim wzorze z każdej strony jajeczka. Myślę, że tyle wystarczy. No i jeszcze kółeczka, po jednym wzorze na każde z nich. Uwielbiam takie maleńkie drobiazgi, niby nic, a dodane do pracy naprawdę robi robotę. To jest lazur, czyli taka szlachetna bejca, kolor orzech oraz sosna. Kolor orzechowy to zimny, ciemny brąz, natomiast sosna jest po prostu żółta. I w tym wypadku posłużyła mi do delikatnego ocieplenia koloru. Pierwsze lakierowanie pisanek lakierem akrylowym matowym. A lakieruję tylko dlatego, że chcę jajka pochlapać. Bez lakierowania farba potrafi zrobić brzydkie plamy. Nie chcę ryzykować, więc na wszelki wypadek przed chlapaniem lakieruję. A gdy chlapanie wyschło, czas na lakierowanie właściwe. Ten lakier przepięknie nabłyszcza, ale jak każdy lakier też obrzydliwie ścieka, więc najlepiej lakierować w kilku cieniutkich warstwach i właśnie wtedy mamy najfajniejszy efekt. Ja lakierowałam 3 razy, czyli lakieruję, suszę i jeszcze raz lakieruję. A teraz część zabawy wyłącznie dla dorosłych. Jajko trzeba naciąć, bo w tą szczelinę za chwilę będziemy wciskać koronkę. A ta koronka wygląda najlepiej, gdy złożymy ją podwójnie. Naokoło jajka odmierzam ilość potrzebnej mi koronki, a potem tą długość biorę razy 2. No i to, co sprawdziłam na żywym organizmie, czyli na sobie, najlepiej tą koronkę skleić. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to wciskanie w szczelinę 2 oddzielnych paseczków koronki jest naprawdę upierdliwe. Moją falbankę do szczeliny wciskałam ostrą częścią dłutka kulkowego, ale może znajdziecie jakiś wygodniejszy sposób niż ja. Mimo że moment to trwa, to falbanka wchodzi w szczelinkę bez problemu. Ale jeżeli odkryjecie na to jakiś prostszy patent, to koniecznie napiszcie o nim w komentarzu. Połowa upchanej do szczelinki koronki wygląda tak. Cała gumowa część chowa się w środku jajka, a na zewnątrz wystaje nasze Tico Romantico. I jeżeli chcecie, to jajeczka można już tak zostawić albo dołożyć do nich jakieś wyjątkowe ekstrasy. Na przykład dokleić półperełki. Albo jeżeli kogoś męczy talent i potrzeba cieniowania, dodać takie elementy vintage do naszego romantycznego jajeczka. W tym wypadku dodałam przy brzegach, ale się rozpędziłam i na środku też trochę ciemnym popaprałam. To są malutkie pisanki, 7 cm i dodałam do nich takie malutkie chwościki. To jest taśma z chwostami. Myślę, że takie maleństwo dopięte od dołu wygląda całkiem fajnie.
Przyciemniłam też przy okazji brzegi kółeczek. Sami zdecydujcie, czy fajniej wygląda wersja z postarzeniem, czy bez. A teraz to już czym szuflada bogata, tym zdobimy pisanki. Myślę, że taka delikatna kokardka ze sznurka satynowego prezentuje się świetnie. A zresztą do tej wersji, czego byście nie dokleiły, to myślę, że będzie wyglądało bardzo dobrze. W tej wersji dokleiłam cienką bawełnianą koronkę, a tutaj na bogato ozdobną taśmę. Pojemnika nie lakierowałam, lazur zabezpieczył go dosyć dobrze. Postanowiłam go tylko delikatnie rozjaśnić białą farbą akrylową. Wisienki na torciku, czyli 2 kółeczka z podklejoną falbanką, prezentują się naprawdę uroczo. Gotowe, a świąteczna, romantyczna całość prezentuje się tak. Pojemnik w wersji Eco Romantico, a do tego pisaneczki. No i koniec, szybko, łatwo i przyjemnie. Mam nadzieję, że projekt Wam się spodobał. Jak zwykle listę wszystkich materiałów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu na inspirello.pl oraz na naszą cudowną grupę na Facebooku o nazwie Inspirello i Przyjaciele.